Tartak ze Staniszewa posiada trak typu horyzontalnego, służący do przecierania drewna. Trak wyprodukowano w bydgoskiej fabryce Karl Błowe i Syn w końcu XIX wieku. Był to prawdopodobnie jeden z pierwszych produktów długiej serii wyrobów tej firmy. Jako napęd wykorzystywano dawniej koło wodne lub lokomobile parową, którą można zobaczyć z tyłu. Nie, tą z tyłu, tu. W muzeum okazjonalnie uruchomiona jest lokomobila parowa wyprodukowana przez niemiecką firmę Flütter w 1903 roku. Proszę bardzo. Lokomobila, koło, pasek, koło i tutaj jest połączenie pewnie z tartakiem. Zadaszenie to kopia oryginalnej szopy tartacznej. Warsztat kołodziejski z Mirachowa został ufundowany przez Szczepana Okroja w 1927 roku, a wybudowany przez cieśle Gustawa Czaje. Dworek z Ramlejów wybudowany został przez cieśle Józefa Arendta z Kiełpina w 1945 roku w miejscu poprzedniego domu, który spłonął w czasie wojny. Zleceniodawcą był Jan Puzdrowski, przedstawiciel pomorskiej rodziny o szlacheckich tradycjach. Szerokofrontowy, dwutraktowy budynek posiada szkieletową konstrukcję ścian, a także dwuspadowy dach kryty słomą. We wnętrzu znajdują się pracownie muzealne. Szkoła ze wsi Więckowy wybudowana została w latach 50. XIX wieku w szkieletowej konstrukcji ścian. Jej istnienie potwierdzają zapisy w dokumentach pochodzących z 1861 roku. Wnętrze, według typowego ówczesnego projektu, podzielono na dużą izbę lekcyjną i mieszkanie dla nauczyciela. Budynek pełnił funkcję szkoły do 1887 roku. Jesteśmy właśnie w sali lekcyjnej, gdzie uczyły się dzieci, a nauczyciel taką rózgą niegrzeczne dzieci karał. Mapa Pomorza. Tu jest Oliwa, Orunia. Wdzydzy są tutaj. Tu Lęborg, Łeba, Karwia. Tu będziemy się niedługo wybierać. No. W izbie lekcyjnej odbywają się
lekcje języka kaszubskiego, zajęcia w zabytkowej szkole, podczas których poznajemy szkołę w okresie międzywojennym, Zagroda Pugburska ze Skorzewa składa się z chałupy, budynku gospodarczego, piwnic oraz kapliczki przydomowej. Piwnice, jest tutaj stodoła i chałupa. Kapliczka jest tam, gdzie pokazuje kamerzysta. jest otoczona murem z kamieni polnych. Chałupę wzniesiono około 1800 roku. Posiada charakterystyczną dobudówkę dla starków. Urodził się w niej Franciszek Pepliński, kaszubski Drzymała. Pokryte darnią piwnice przyzagrodowe zbudowano w konstrukcji ślemieniowej. Budynek gospodarczy zbudowano w początku XIX wieku. Kościół ze wsi Sfornegacie pod wezwaniem świętej Barbary ufundowany został przez starostę tucholskiego i mieszkańców wsi oraz proboszcza z Konarzyn około 1700 roku. Charakteryzuje się zwartą, trójczłonową bryłą. Nawę, prezbiterium i zakrystię zbudowano w technice zrębowej z drewna sosnowego. Stałe wyposażenie świątyni, ołtarze, ambona, stół komunijny, ława kolatorska dla wiernych zostały przejęte wraz z kościołem jako dar kurii chełmińskiej i nadal pełnią swe funkcje we wnętrzu odbudowanej świątyni. Manierystyczny ołtarz główny pochodzi z połowy XVII wieku. Zawiera obrazy świętej Barbary i Jana Chrzciciela z początku XVIII wieku. Zagroda drobnoszlachecka Strzebunia jest typową dla tej warstwy mieszkańców wsi drugiej połowy XIX wieku. Dworek Strzebunia zbudowany został w latach 20. XIX wieku dla rodziny dziedzicznych sołtysów wsi Kop Ostrowskich. Wieloizbowe wnętrze budynku składa się od frontu z 2 izb, z których większa służyła jako reprezentacyjny salonik i pomieszczenie gościnne. W przeciwległej izbie, pełniącej również rolę kuchni i jadalni, przebywano na co dzień. Na zapleczach obu izb znajdują się alkierze i komory. Urządzenie pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych jest charakterystyczne dla drobnych właścicieli ziemskich z Kaszub w latach 80. i 90. XIX wieku. Chlew z Krosewa wzniesiono w 1863 roku. Posiada 4-działowe wnętrze przeznaczone na wozownię, oborę, stajnię i owczarnię. Budynek gospodarczy Torfownik Stużkowych zbudowano w końcu XIX wieku. Służył jako magazyn opału oraz sprzętów rybackich i gospodarczych. Zagroda Gburska z Nakli złożona jest z chałupy gburskiej, chałupy robotniczej, chlewa, stodoły, studni, pieca chlebowego oraz piwnicy. Stanowi przykład zagrody zamożnego kaszubskiego chłopa, tak zwanego gbura.
Chałupa gburska z Lipuskiej Huty została wybudowana w 1787 roku. Fundatorem był właściciel Huty Szkła. Huty te powszechnie występowały na Pomorzu od XVII do XIX wieku z uwagi na bogate zasoby leśne regionu. Chałupa posiada czteroprzęsłowy podcień pełnoszczytowy, we wnętrzu obszerną sień, komorę, alkierz, izbę paradną i deputatną przeznaczoną dla rodziców. Deputat zapewniał rodzicom byt po zapisaniu gospodarstwa na jedno z dzieci. Pomieszczenia w chałupie skupione zostały wokół obszernego, centralnego komina, co ułatwiało ich ogrzewanie. Wyposażenie stanowią zabytki z połowy XIX wieku. Chałupa gburska z Piechowic datowana jest na koniec XVIII wieku. Część podcienia zabudowano w latach 80. XIX wieku zgodnie z panującą wówczas modą zamieniania na kuchnię komór zakominowych powiększanych właśnie o część podcienia. Do muzeum chałupę przeniesiono w 1966 roku. Zabudowania zagrodnika z Borska, utworzone w latach 80. XIX wieku, są przykładem siedliska będącego własnością niezamożnego mieszkańca wsi, tak zwanego zagrodnika. Zagrodnik, a powszechniej ogrodnik w dawnym nazewnictwie, to bezrolny mieszkaniec wsi, posiadający zagrodę i ogród, w którym uprawiał jarzyny. Chałupa, mimo niewielkiej powierzchni, należała do wielopokoleniowej rodziny. W większej izbie mieszkał właściciel z żoną i dziećmi, a w mniejszej starkowie, czyli dziadkowie. Obok chałupy zbudowano według tradycji XIX-wiecznej stodołę z klepiskiem oraz małym chlewem, które rozbudowano w czasach późniejszych o warsztat i 2 chlewiki. W warsztacie, funkcjonującym w zagrodzie od lat 20. XX wieku, właściciel zajmował się kołodziejstwem, stolarstwem, szkutnictwem i ciesielstwem. Chałupa gburska z Chrztowa wzniesiona została w 1852 roku w technice zrębowej z drewna sosnowego obrabianego toporami. Wówczas na Pomorzu zanikała tradycja budowy chałup podcieniowych. W zasobnych zagrodach gburskich zastępowane były chałupami z wnękami w ścianie długofrontowej, wzorowanej na formach klasycystycznych. Chałupa rybacka z Wdzyc Tucholskich wybudowana została w latach 20. lub 30. XIX wieku. Ukazuje stan wnętrza po przebudowie na początku XX wieku z meblami i sprzętem rybackim używanym przez bezrolną rodzinę wiejską. Do muzeum została przeniesiona w 1954 roku staraniem Muzeum Pomorskiego w Gdańsku. Chałupa gburska z Wdzyc Kiszewskich jest kopią XVIII-wiecznej zrębowej chałupy podcieniowej, w której Teodora i Izydor Gulgowscy urządzili pierwsze na ziemiach polskich muzeum na wolnym powietrzu. Wzniesiono ją w 1936 roku. 4 lata po pożarze, który strawił zabytkową chałupę wraz z unikatową kolekcją czepców, malarstwa na szkle,
mebli i sprzętów gospodarskich. Wiatrak Koźlak z Jerzewnicy został wzniesiony w 1876 roku przez majstra Ludwisia. Jest przykładem wiatraka kozłowego, charakteryzującego się tym, że cały jego korpus, podparty nieruchomą podstawą, tak zwanym kozłem, można obracać w kierunku wiatru. Wiatrak posiada w wyposażeniu tradycyjne urządzenia przemiałowe oraz nowsze, wprowadzone w latach 20. XX wieku. Chałupę dzierżawcy ze Starej Huty wybudowano w latach 90. XIX wieku w konstrukcji szkieletowej. Usytuowana była w zagrodzie urządzonej przez dzierżawcę, którego zadaniem było wykarczowanie lasu na działce oddalonej od centrum wsi i przystosowanie ziemi do uprawy. W muzeum chałupę dostosowano do funkcji budynku gastronomicznego pod nazwą Karczma Wygoda. Dworek z Radunia został wzniesiony w latach 50. XIX wieku. Jego fundatorem była rodzina Lew Kiedrowskich. W zabudowie wsi wyróżniał się wielkością i nowoczesnością konstrukcji, naśladując modne w połowie XIX wieku dwory klasycystyczne. Budulcem było drewno sosnowe. Belki tworzące ściany połączone zostały w węgłach na jaskółczy ogon. W budynku mieszczą się pracownie i biura muzeum. Chlew o konstrukcji szkieletowej z lat 60. XIX wieku, a także zrębowa stodoła z lat 70. XVIII wieku, która jest budynkiem z przejazdem bramnym, stanowiącym jednocześnie główny wjazd na teren zagrody. Zagroda drobnoszlachecka z Czarnej Dąbrowy posiada zwartą zabudowę, a budynki ją tworzące powstawały w różnym czasie, od lat 70. XVIII wieku do 1917 roku, wskutek czego zagroda jest dobrą ilustracją przemian w kaszubskim budownictwie wiejskim. W skład zagrody wchodzą zrębowy dworek z połowy XIX wieku, wybudowany z drewna sosnowego ociosanego toporami, będący przykładem popularnej formy domu mieszkalnego na Kaszubach, upowszechniającej się od końca XVIII wieku. Trójwnętrzny chlew kamienno-ceglany z 1917 roku, mieszczący oborę, świniarnię i kuchnię gospodarczą z piecem chlebowym. Obecnie w jego wnętrzu prezentowana jest wystawa Ksiądz podpułkownik Józef Wrycza, działacz niepodległościowy. Wnętrze stodoły podzielono na dwa sąsieki, przedzielone klepiskiem, oraz owczarnię dostępną z przejazdu. Podczas ostatniej wojny w zagrodzie ukrywał się przed hitlerowcami ksiądz podpułkownik Józef Wrycza, pseudonim Rawycz, ideowy przywódca pomorskiego ruchu oporu. Zagroda górska z Pogódek jest przykładem XIX-wiecznego gospodarstwa rolniczo-hodowlanego z Kociewia. Składa się z chałupy i stodoły. Chałupę wybudowano w latach 70. XIX wieku w konstrukcji sumikowo-łątkowej, czyli z narożnymi pośrednimi słupami, tak zwanymi łątkami, między którymi osadzone zostały sumiki. We wnętrzu, wokół centralnego komina, rozlokowane są dwie sienie i 4 pomieszczenia użytkowe. W chałupie odbywają się zajęcia edukacyjne związane z tkactwem, krawiectwem, drukowaniem tkanin oraz wyrobem filetu. Stodoła Zgrabówka wybudowana została w 1749 roku. Posiada 2 sąsieki przedzielone przejezdnym klepiskiem. Dobudówki o konstrukcji szachulcowej pełniły funkcję chlewików. W pobliżu chałupy
znajduje się kopia krzyża z ludową pasyjką z 1889 roku. Tak zwana Boża Męka, pochodząca z tejże zagrody. Oryginał po przeprowadzonej konserwacji znajduje się w magazynowych zbiorach muzeum. Dworek z Nowego Barkoczyna wybudowano w drugiej połowie XVIII wieku. Część budynku wzniesiono w technice zrębowej, w części w szkieletowej. Wyrazistym elementem architektonicznym jest wysunięty podcień z nadbudowaną na początku XIX wieku facjatką, czyli izbą dla parobka. Kuźnię z linii zbudowano na początku XX wieku w szkieletowej konstrukcji ścian z murem wypełniającym z gliny. Posiada niski, dwuspadowy dach, oszalowany deskami i przykryty smołowaną papą. Dużą część wnętrza zajmuje niskie palenisko na kamiennej podbudowie, usytuowane w narożniku kuźni. Większość zgromadzonego sprzętu, ze względu na organizację pracy, posiada swoje stałe miejsce w kuźni. Metal odkuwano w pobliżu paleniska, roboty ślusarskie wykonywane były w przedniej części kuźni, podkuwanie koni przeważnie na zewnątrz. Budynek pełnił swą funkcję do lat 80. XX wieku. Moi drodzy, z racji tego, że tego jest tyle tutaj, to zdecydowałem podzielić ten materiał na dwie części. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, a następny odcinek będzie w przyszłości. Jeszcze nie wiem skąd, ale może udamy się gdzieś już nad morze.